taki most, po którym kursuje tramwaj. Niby nic niezwykłego, ale nie chodzi tu o żaden obiekt inżynierski, a z pewnością też nie o sam dworzec. To miasto, więc w tym odcinku czeskiej serii Niskopodłogowca startujemy prosto z mostu. 11 dni podróży. 7 sieci tramwajowych, 3 sieci trolejbusowe i 1 sieć metra. Transport w Czechach. Most razem z drugim miastem, Litwinowem, współdzielą sieć tramwajową, wcale nie najmniejszą w Czechach. Tramwaje korzystają łącznie z 19 km torowisk, a niewiele większe są chociażby sieci w Pilznie czy Libercu. Kręgosłup sieci w Moście tworzy średnicowa trasa, prowadząca z południowego osiedla Velebudic w kierunku północnym przez centrum miasta, a następnie po opuszczeniu jego granic obok ogromnych zakładów petrochemicznych. W Litwinowie najpierw trafimy na dworzec, a następnie przejedziemy obok Starego Miasta, by zakończyć podróż w okolicy Centrum Kultury Cytadela. Pozostały fragment sieci to 1,5-kilometrowa odnoga w Moście, prowadząca do dworca kolejowego, przy którym powstał największy węzeł przesiadkowy. Na odcinku międzymiastowym mamy ciekawą sytuację korytarza transportowego z równolegle przebiegającą rzeką Biliną, linią kolejową, szosą samochodową i w końcu trasą tramwajową. Tory tramwajowe w dużej mierze poprowadzono bezkolizyjnie, mamy tu więc trasę szybkiego tramwaju z wydzielonym torowiskiem, wiaduktami, mostami i przejściami podziemnymi na wybranych przystankach. 10,5-kilometrowy odcinek tramwaje pokonują w 19 minut, co pozwala im na uzyskanie wysokiej prędkości komunikacyjnej 33 km na godzinę, czyli o około 2 km mniej niż na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju. Jeśli już mowa o odcinku międzymiastowym, to zatrzymajmy się przy największej rafinerii w Czechach. W minionych czasach zakład firmy Unipetrol generował jeszcze większe potoki pasażerów niż obecnie, choć i teraz w okresie zmian pracowniczych na tory wyjeżdża drugie tyle tramwajów, co kursuje w ciągu dnia. Wagony rozwożą pasażerów zarówno do mostu, jak i do Litwinowa, a stamtąd pracownicy mogą też po przesiadce podróżować dalej. Holding Unipetrol należy zresztą do grupy polskiego koncernu naftowego Orlen. Sieć tramwajową obsługują 4 linie, z czego na 2, jedynce i trójce wykonuje się po kilka kursów we wcześniej wspomnianych godzinach zmian pracowniczych. Pozostałe 2 linie kursują przez większość dnia powszedniego co 15 minut, a 2 jako jedyna kursuje tylko po moście. 4 stanowi więc jedyne całodzienne połączenie obu miast, a przejazd jej całej trasy zajmuje 35 minut. Linia ta jako jedyna jest obsługiwana składami dwuwagonowymi, ale tylko w szczycie. Tabor tramwajowy lata świetności ma daleko za sobą. Z liczby około 100 wagonów w latach 80. XX wieku do teraz skurczył się aż o połowę. Zobaczymy tu całą masę Tatry T3, a powiew nowoczesności na początku XXI wieku dały 2 Skody Astra. 3-członowe tramwaje z niskopodłogowym środkowym członem widzieliście już w innych czeskich miastach. W ostatnich latach przewoźnik kupił też 2 wagony Vario LF z obniżoną środkową częścią wagonu. Doprawny podnik ma też po tramwaju technicznym i historycznym, ale tych pojazdów nie spotkałem w ruchu.
Most jest większym z obu miast, zamieszkuje go 67 000 osób. Miasto powstało już w X wieku na szlaku handlowym z Pragi do Freibergu w Niemczech. Nie zdziwił Was jednak brak starej zabudowy, a powinien, bo w latach 60. i 70. minionego wieku całkowicie zniszczono historyczne centrum mostu celem eksploatacji złóż węgla brunatnego znajdujących się pod miastem. Zabudowę nowego mostu zdominowały więc typowe dla tych lat bloki mieszkalne. Historię tego wyburzenia możecie obejrzeć w podlinkowanym materiale. W efekcie zachowały się tu zabytki do policzenia na palcach jednej ręki, zamek Chniewin, przeniesiony kościół i cmentarz. Miasto stara się być jednak atrakcyjne dla mieszkańców oraz gości. Są tu 3 dromy: hipodrom, aquadrom i autodrom, stadion piłkarski oraz lotnisko sportowe. Litwinow to z kolei małe miasteczko ze starym rynkiem i 25 000 mieszkańców. Przy dworcu w tym mieście zauważyłem skomunikowanie kursów tramwajów z odjazdami autobusów linii nr 13, które ruszają dopiero po przejściu pasażerów między oboma pojazdami. Bilety możemy kodować na elektronicznej karcie miejskiej lub kupić je u prowadzących pojazdy lub w automatach biletowych, które przyjmują płatność tylko monetami. Zakup biletu elektronicznego jest tańszy od papierowego o 4 korony, czyli o około 64 groszy. Obowiązuje tu taryfa czasowa i jednocześnie strefowa. Sieć podzielona jest na 3 strefy biletowe. Każde z miast ma swoją strefę, a trzecią jest obszar między nimi. W obu miastach mamy aż 24 linie autobusowe, 9 w Litwinowie i 15 w Moście. Żadna z nich nie dubluje jednak roli tramwaju, więc nie ma bezpośredniej trasy z Mostu do Litwinowa. Autobusy miejskie są w barwach żółto-biało-czerwonych, natomiast regionalne są zielone. Szczególne wrażenie robią te drugie, gdzie spotkamy nowe, niskowejściowe i klimatyzowane Mercedesy Citaro, które pomieszczą do 90 pasażerów. Tylu liczników czasu przy sygnalizacji świetlnej jak w Moście to jeszcze nigdzie nie spotkałem. Liczniki odliczają czas wręcz dla każdego etapu przejścia przez obie jezdnie i na dodatek torowisko z osobna, od czego jak widać można dostać zawrotu głowy. Jakkolwiek słuszną rolę pełnią te urządzenia, to ich obecność oznacza stosowanie przestarzałej sygnalizacji stałoczasowej, niezależnej od natężenia ruchu. W następnym odcinku zwiedzimy 7. i ostatnią sieć tramwajową w Czechach. Tramwaje w Libercu korzystają z torowisk o 2 rozstawach szyn. Co jeszcze ciekawego jest w tym mieście, dowiecie się już wkrótce.